Upiekłem pyszne kaczki z ziemniaczkami w środku. Mięso najwyższej jakości z ekohodowli. Film powstał dzięki uprzejmości i gościnności rodzinnego ekogospodarstwa i jakościowemu mięsu pochodzącemu z ich hodowli. Gospodarz, pan Tomasz, oprowadzi nas i opowie o tym, jak jego praca wygląda. Film ma rozdziały, by łatwiej się go oglądało. Mam tu zaplanowane kilka przedsięwzięć, a to, co w tej chwili zrobię, w zasadzie przeznaczone jest na jutro. Dzisiaj się przygotuję tylko. Obmyję ziemniaczki, wrzucę je do wrzątku w mundurkach po to, żeby były półgotowe. Jak je wrzucę do wrzątku, podtrzymam na ogniu minutę, dwie, żeby się tylko temperatura wyrównała i tak zostawię. Jak ostygnie, to je wyjmę, niech stygną dalej, schowam je potem do lodówki, żeby jutro chłodne z skórek obrać i dodać do kaczuszki. Ale jak, to już Wam pokażę. I to na dzisiaj wszystko. A jutro, żeby już potem nie gadać. A nie wszystko. Dzisiaj jeszcze te kaczuszki przyprawię. Natrę przyprawami, zobaczycie jakimi. I jak będą gotowe, to je złożę do chłodni na całą noc, nawet trochę więcej niż noc, żeby one tymi przyprawami przeszły. Jutro te ugotowane ziemniaczki razem też z przyprawami wylądują w środku. Zostanie kaczuszka zapięta, tak żeby nic z niej nie wyleciało i odbędą się pewne czary-bary, które spowodują, że mięsko będzie mięciutkie i pyszne, ale to już zobaczycie za chwilę. Także dalsze gadanie będzie tylko w narracji. Biorę się za robotę. Zaczynam. Ziemniaki umyję i ugotuję w mundurkach z dodatkiem soli. Ugotuję to za dużo powiedziane. Chcę, aby były w połowie drogi, więc wrzucę je do wrzątku i ponownie doprowadzę wodę do zagotowania, a potem grzanie wyłączę i zostawię do ostygnięcia. Tak przechowam do jutra w chłodni. Teraz opowiem trochę o miejscu, w którym się znajduję. Już sama droga do gospodarstwa potwierdza, że to czyste, wolne od przemysłowych zanieczyszczeń tereny. Wspólnie z panem Tomaszem zapraszam na małą wycieczkę po jego włościach. Ja dzisiaj dostąpię zaszczytu użycia Twoich surowców do tego, żeby coś ugotować na Twoim terenie. Udostępnisz mi też sprzęt, miejsce i surowiec i mam nadzieję, że będzie smakowicie. Ale to zobaczcie za czas jakiś. A teraz poświęćmy kilka chwil i oprowadź nas. Pokażesz co, gdzie, jak i dlaczego tu jest tak ładnie. Dobra, No to chodźmy. no to idziemy. Takie pojęcie, mobilny kurnik, to ma własny silnik, że tak zażartuję? Ma własny silnik, jak go podłączymy. Jeden silnik obecnie na 11 kurników, docelowo będzie 16 w tym sezonie. Przyciągamy przy pomocy ciągnika. Kurniki są na płozach zrobione z zabezpieczeniami przeciwko drapieżnikom. Hodowla na pastwiskach z dużą dostępnością właśnie zielonki i słońca. To jest najzdrowsze dla zwierząt, co możemy im zapewnić. Najbliżej natury są, w ten sposób zapewniamy, że one nie chorują nam. Jest zdecydowanie dużo więcej pracy. Od samego rana wypuszczamy je, 4:30 już gęsi trzeba wypuścić, o 21:00 będziemy dopiero je zganiać. Dlaczego to robimy? No jest to wyjątkowy sposób hodowli i wyjątkowe mięso dzięki temu pozyskujemy o wyjątkowych walorach i smakowych, o czym się przekonamy niedługo. Ty już wcześniej próbowałeś. No miałem to szczęście. I również zdrowotnych. Nie musimy szczepić, nie musimy leczyć naszych zwierząt. Taka hodowla pozwala na takie zachowanie. W jaki sposób chronisz się przed chorobami? Bardzo proste. Od samego początku, jak są u nas, bo zwierzęta lądują, przywożę je, jak mają parę godzin po wykluciu są,
maksymalnie do 12 godzin, które przywozimy. Od początku są w odchowalniach, w których no mamy inne warunki niż w odchowalniach konwencjonalnych. Dostają czosnek co 3 dni, to jest jedyny antybiotyk, który dostają. Od 3. dnia, można powiedzieć, życia, 2 razy w tygodniu dostają czosnek. Po 3 tygodniach, gdy nabiorą już takiej umiejętności termoregulacji, przenosimy je na pastwiskach, na których teraz jesteśmy. I tutaj to jest bardzo istotny element całego chowu. Codziennie, bez względu na pogodę, każdy kurnik, czy to gęśnik, czy kacznik, przemieszczany jest o jedną pozycję. Mówisz 1 dzień. Też się zastanawiałem, ile to czasu stoi w jednym miejscu, bo z jednej strony jest trawa zielona, że tak powiem, w drugim miejscu jest trawa już ewidentnie zużyta, tak? Tak. A na tych dalszych kurnikach, na którym tam byłem, to i one były na świeżej trawce, czyli stosunkowo niedawno przesunięte, tak? No dzisiaj rano były przesunięte, myślę, że gdzieś już koło 7 było po przestawianiu. Codziennie są przenoszone, gęsi są wypuszczane, tam gdzie filmowałeś to akurat przy gąskach, one są wypuszczane dodatkowo, bo one bardzo dużo potrzebują spożyć zielonki. Dorosła gęś na 1 dziób to jest około 2 kg zielonki, także dużo jedzą. Oczywiście dostają też karmę treściwą. Dlaczego nie stosujemy antybiotyków? Dlaczego nie musimy stosować Nie musimy, antybiotyków? tak, bo to dlaczego nie stosujecie, bo wam nie chorują, dlaczego Tak. nie musicie? To jest bardzo ważne, tak? Przesunięcie to nie jest tylko dostęp do świeżej trawy, ale również brak kontaktu z odchodami, które pozostawiają poprzedniego dnia. Do tego trzeba dodać ilość słońca, ilość zielonki, którą mogą pobrać i to gwarantuje, że nie musimy ich leczyć. A co aktualnie hodujesz? Hodujecie? Mamy 4 gatunki drobiu. Jest gęś, jest kaczka, i kurczak, i perliczka. Ekologia to nie tylko przepisy, które są w ekologii dotyczące dobrostanu, jakości paszy i czasu. Tak? Od samego początku w odchowalni mają bardzo dużo zwierzęta ruchu. Zapewniamy im tam różnego rodzaju, powiedzmy, zabawki, jakieś przeszkody. Dla nas to jest bardzo ważne, żeby one się jak najwięcej ruszały, żeby tą masę mięśniową naprawdę szybko budowały. Po 4., 5. dniu już zaczynamy dosyć drastycznie obniżać temperaturę, po to, żeby je zahartować. Paszę sami przygotowujemy. Mamy kilka zbóż, na których bazujemy i pozyskujemy paszę od lokalnych rolników. To jest dla nas bardzo ważne, bo znamy tych ludzi, wiemy jak uprawiają, są dla nas wiarygodni i wiemy, że tam nie ma, powiem, gdzieś jakieś tam ukombinowania. Oczywiście wszystko z certyfikatem jest. Sprzedajemy przez internet, na telefon też sprzedajemy, ale generalnie już jest sklep na naszej stronie. Można zamawiać i przygotowujemy tyle, ile jest dokładnie, ile jest zamówionych. Będą nasze jajka, będzie nasze mleko, za chwilę wieprzowina, wołowina. Dzięki za wycieczkę po Twoich włościach. Liczę na to, że dostanę od Ciebie jakiś surowiec, żeby coś tutaj dzisiaj upietracić. No i potem Ciebie to ugoszczę i ocenisz, czy dobre, czy smaczne. Mam jeszcze jedno pytanie. Znane Ci jest takie urządzenie? Nie będę pokazywał, bo nie chcę reklamować. Widziałem. Tak. Widziałem. Nie wiem, jak jest z wiarygodnością. Wielu ludzi mówi na temat tego, że pomiary tego urządzenia nie są wiarygodne, ale wielu uważa, że to jest rzeczywisty wskaźnik jakości zanieczyszczenia mięsa azotynami i tak dalej. I tu są 2 normy. Norma europejska i norma GOST. Jedna bardziej restrykcyjna, a druga mniej. Możemy sprawdzić, jak to wygląda na Twoim drobiu? Możemy. Nie boję Nie się. boisz Nie się. boję się. Albo jest rzetelna, albo jest nierzetelna. Nie ma szans, żeby mówię, coś wyszło. Ciężko mi jest, wiesz, oceniać jakość i realność pomiarów tego urządzenia. Wiem tylko tyle, że po internecie chodzi dość sporo ludzi, którzy się tym posługują i biorą to jako podstawę jakości, tak? Nie będę oceniał, czy to jest wiarygodny pomiar, czy nie, ale ciekawi mnie, jak to wyjdzie na Twoich wyrobach. Będzie okazja, sprawdzimy. No dobra, no to idziemy coś wybrać, coś, co ja wrzucę dzisiaj do wędzarni i się tym zajmę, a przy okazji wcześniej sprawdzimy, jak pomiary wyglądają, dobra? Dobra. No to chodźmy.
Mięso Ghost. Kalibracja. Próba 122. Czyli w normie. W normie, dużo poniżej normy. 200 dozwolone. Będzie widać? Ja nawet nie widzę. 142. No w tych samych weźmiemy. Okej. Poniżej 10. No. Norma 200. Poniżej 10. No i proszę. Obie normy spełnia. Obie normy spełnia. Jeszcze wątróbkę tego zobaczmy. Mamy? To? Błyszczy się ekran, opuść go. Poniżej 10. A norma 200. Wszystko w temacie. Wszystko w temacie. Ciąg dalszy przygotowań. Otrzymanym kaczkom odcinam szyjki i nacieram tuszki solą, pieprzem, słodką i ostrą papryką. Od środka tylko solą. Tak przygotowane wracają do chłodni. Dzień następny rozpoczynam od podsmażenia cebuli. Gdy się zeszkli, kończę. Obieram ziemniaki ze skórki. Obrane przyprawiam majerankiem, solą, pieprzem i podsmażoną cebulą. Warunki trudne. Gorąco i wieje. Widać, jak wiatr porywa mi pieprz. Tak przyprawione kartofelki wkładam do kaczki i ciasto układam. Dlatego nie chciałem, by były za miękkie. Teraz, w czasie obróbki termicznej, dojdą do właściwego stanu. Kaczkę spinam wykałaczkami. Z drugą postępuję podobnie. Gospodarz dał mi do dyspozycji piekarnik gazowy lub tę wędzarnię. Wybrałem wędzarnię, bo mogłem ją w plener zabrać, a rozgrzewa się do 150 stopni. To mi wystarczy. Kaczki są w stalowych misach. Będą potrzebne na różnych etapach obróbki do różnych celów. Teraz ułożę kaczki na ruszcie, a misy na razie będą pod nimi. Do jednej wlewam domowe, solidnie chmielone piwo i wkładam odcięte szyje. Piwo parując będzie aromatyzować mięso,
a zagęszczone jego pozostałości wzbogacone o kapiący tłuszcz i wywar z szyi stworzą pyszny sos do polewania gotowej kaczki i ziemniaków. Do drugiej, niższej misy wlewam tylko piwo. Ustawiam 150 stopni Celsjusza, a kominek zostawiam otwarty. Około 2 godziny później kaczki są podpieczone. Jednak na tym etapie nie są jeszcze miękkie. Zawijam je w papier do pieczenia i metalową folią. Wiatr mocno przeszkadza, ale trzeba sobie radzić w polowych warunkach. Jak wspominałem, piwo odparowało i jest wzbogacone smakiem kaczki. W tym już teraz można moczyć chleb i ze smakiem zjadać. Teraz paczki z kaczkami wkładam do metalowych mis i ponownie wstawiam do wędzarni. Temperatura ta sama, kominek zamknięty, czas minimum 3 godziny. A piwny sos pachnie cudnie. Kaczuszka z tego gospodarstwa, a w zasadzie 2, są tutaj w środku. Czas wyjąć i czas spróbować. Ślicznie wygląda, prawda? I teraz test podstawowy. Łapię za nóżkę i powinna z łatwością się oderwać. Jeżeli nie, to pakujemy z powrotem i jeszcze na godzinę albo i dłużej. Ale nie ma problemu. Pięknie się odrywa. Mięciutka. Cudownie przypieczona. Miam. Pyszna, naprawdę pyszna kaczyna. Bardzo miękka, rozpływająca się w ustach, gorąca, pachnąca. No i te ziemniaczki jeszcze. Teraz to wszystko można rozpakować na talerzyk. Tutaj mamy całkiem sporo. Widać jeszcze tłuszczyku wytopionego. Mamy ten sos wcześniej przygotowany, który jest razem ze skarmelizowanym, mocno chmielonym piwem. I można to podlewać na te ziemniaczki, na mięsko. Uczta pełnej krasy. Coś pięknego, coś smacznego i coś zdrowego, bo przez porządnego gospodarza chowane. No miam. Jak się podobało? A może jeszcze nie? Może jeszcze gospodarzu? Zechcesz spróbować? Chodź, gospodarzu. Witaj, Tomaszu, już żeście go poznali wcześniej. Spróbuj, oderwij sobie nóżkę. Ja już jedną skonsumowałem. Szkoda, że tylko 2 ma. Tak? Ale to tak jak oderwę Nie. samą nóżkę, to niewiele z niej zostanie. Nie no, oderwie się spokojnie, tak. O, widzisz? Skórka została. Potem podzielimy, ta skórka jest najlepsza. Już wczoraj tego doświadczyłem. Słuchajcie, to jest bomba, po prostu zapach nieziemski. No, mikrofonu ci nie dałem, musisz z mojego korzystać.
Mięciutkie, prawda? Zadowolona. No, to teraz skoro gospodarzowi smakuje, to znaczy się, że chyba Twojego surowca nie zmarnowałem. Zacny surowiec w zacnych rękach. Prosta receptura na sukces. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Ci bardzo za pochwałę. Dziękuję Ci bardzo za udostępnienie surowca. A z Wami się żegnam. Zapraszam na kolejne odcinki. Jak się podobało, dajcie łapkę w górę. Do widzenia. I jak odwiedzicie włości gospodarza w internecie, to taki surowiec też pewnie tam znajdziecie. Na razie, trzymajcie się, hej. Film powstał dzięki uprzejmości i gościnności rodzinnego ekogospodarstwa i jakościowemu mięsu pochodzącemu z ich hodowli.